Witam wszystkich. Dziś lecimy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Lecimy liniami Emirates. Ten samolot naszpikowany jest kamerami zewnętrznymi, także nie musicie wyglądać przez okno na start samolotu. Można sobie włączyć kamery na ekranach foteli i oglądać start samolotu. Lądowaliśmy w Dubaju. Teraz tylko musimy poszukać kierowcę, który zawiezie nas do resortu oddalonego około 60 km, to jest około godzinki jazdy. WT by Hilton Resort and Spa, to taka jest pełna nazwa tego resortu. Powstał na sztucznie usypanej wyspie, która się nazywa Marian. Po ponadgodzinnej jeździe w końcu dotarliśmy do hotelu. Jesteśmy już bardzo zmęczeni. Zajrzę tylko na zewnątrz, jak to wygląda i idziemy spać. Dalszy ciąg nastąpi jutro. Nastał kolejny dzień. Najedzeni, napici. Mogę ruszyć w trasę, pokazać Wam trochę, jak wygląda ten hotel. Zajrzymy do nas do pokoju. Pokażę Wam wszystko, co i jak wygląda. No a teraz zapraszam nas do naszego pokoju, póki jeszcze za dużego bałaganu nie porobiliśmy. No i oczywiście, jak przystało na Dubaj, wszystko musi być piękne i duże i ładne. Wchodzimy do naszego pokoiku. No, po prawej stronie mamy dużą łazieneczkę z wanną, no i z prysznicem. Mamy prysznic. Obok umywaleczka. No i oczywiście sedes z bidetem. Następnie duży przedpokój z szafami po obydwu stronach. W szafie oczywiście sejf, suszarka, jak we wszystkich hotelach mniej więcej. W szafie jeszcze deska do prasowania oraz żelazko, 2 szlafroczki. Wchodzimy do sypialni, gdzie znajduje się duży telewizor i przeolbrzymie łóżko dwuosobowe. Bardzo wygodne, mieliśmy okazję się przespać. No, telefon, łączność z recepcją. Tutaj taki jeszcze mały living room. O, czajnik. Można sobie zrobić herbatkę. No telewizor. Wychodzimy na tarasik. Mamy taki mały taras z 2 fotelikami, z kanapką. No i widok z naszego okna na plażę. Plaża jest prywatna, to jest taka mała zatoczka zrobiona. Piękne palmy, wszystko zadbane, trawniczki przystrzyżone, leżaczki hotelowe. No cała plaża to jest właśnie tylko do hotelu.
A teraz jedziemy na stołóweczkę, pokażę Wam jedzonko mniej więcej jakie mamy. Fryteczki, oczywiście wszystko do koloru, do wyboru. Wszystko smaczne, pachnące, świeżutkie, świeżo wypieczone. Można sobie zupkę zjeść. Prawda, jest zupy, kawa, herbata, soki. Także naprawdę niczego nie brakuje. Tutaj również herbatkę można sobie zaparzyć. Także dużo miejsca, dużo stolików. Nie ma tłoku. Ciacha na deser. Bułeczki, pieczywko. Także naprawdę jest co pojeść. Nikt tutaj głodny nie będzie. Jeszcze tutaj z tej strony? Nie, tu już były. Nie ma. Teraz przejdę na zewnątrz, Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Jak jest pięknie zadbane, przystrzyżone, palemki przystrzyżone, piękna zieleń. Wszystko naprawdę dbają tutaj. A kiedyś tutaj były tylko piachy pustyni. Oczywiście większość ludzi przebywa na basenach. W basenie jest woda trochę chłodniejsza jak na plaży. No jest po prostu, można się trochę ochłodzić, a temperatura na zewnątrz jest około 40 stopni. Jest również taki basen w środku ukryty, a to jest taki z płytką wodą dla dzieci. No a teraz idziemy przejść przez plażę. Pokażę Wam, jak to wygląda na plaży. Oczywiście są leżaczki, parasolki, jest rolba, to jest niesamowite dla dzieci. Tam dzieci stamtąd nie wychodzą zupełnie. No tylko, że tutaj to jest troszeczkę mniej ludzi, no, ze względu na temperaturę, a woda jest po prostu jak zupa. Tutaj się w wodzie nie ochłodzi. Też różne atrakcje w wodzie, ślizgawki, zjeżdżalnie. I jeszcze Wam pokażę ichniejszą walutę, czyli dirhamy, ale mam tylko 5 i 10. Dirhamy to trzeba liczyć prawie 1 do 1, bo kurs to jest 1,06. Prawie to samo co złotówka. No ale koniec już tego leniuchowania, pora się ruszyć. Jedziemy do Dubaju przez pustynię. Teraz mamy do przejechania około 80 km. Już w oddali widać największe budynki świata. Trudno sobie wyobrazić, że mijane wieżowce są wyższe od paryskiej wieży Eiffla. Ruszamy do największego centrum handlowego świata, czyli Dubai Mall. Na chwilę ukazał nam się najwyższy budynek, czyli Burj Khalifa. Pożegnaliśmy naszego taksówkarza i umówiliśmy się, że na wieczór odbierze nas z powrotem i zawiezie do resortu. Naszym oczom ukazał się luksusowy, nienagannie czysty i błyszczący świat współczesnego targowiska. Dubai Mall uważany wśród centrów handlowych za numer 1 na świecie pod względem wielkości i oferty, nie tylko handlowej, ale i kulturalno-rozrywkowej. Ma ponad 112 hektarów powierzchni, na której jest górą 1200 sklepów. Przy czym nie są to małe boksy, do których jesteśmy przyzwyczajeni w kraju, lecz ogromne sklepy liczące po kilkaset metrów kwadratowych. Chodząc po Dubai Mall, w końcu natrafiliśmy na ten słynny wodospad. Wodospad biegnie przez
wszystkie 4 poziomy budynku i ma 24 metry wysokości, zdobiony rzeźbami poławiaczy pereł. Poza supermarketami i marketami branżowymi oraz większymi sklepami niektórych firm, ale przeważnie duże placówki o powierzchni wielu, nawet setek metrów kwadratowych. W molu znajduje się wielkie akwarium, w którym żyje i pływa około 33 000 ryb i zwierząt morskich różnych gatunków, w tym ponad 300 rekinów. Wiele z nich można oglądać bezpłatnie. Ustawiliśmy się w kolejce, aby kupić łączone bilety na 2 atrakcje. Bilety na te 2 atrakcje kosztują 340 dirhamów na osobę. Wspomniane akwarium i imponujący Burj Khalifa, sąsiadujący razem z Dubai Mall. Po sprawdzeniu biletów wciskamy się do holu wypełnionego oczekującymi na wjazd turystami. Po środku śnieżno-biała podświetlana makieta wieżowca. Jeszcze jeden korytarz i oczekiwanie na windę, która ma nas zawieźć na 125 piętro. Wchodzimy do windy, która po chwili mknie z prędkością 35 km na godzinę na wysokość 465 metrów. Wznosząc się z zawrotną prędkością, mijamy hotel zaprojektowany przez samego Giorgio Armaniego. Zostawiamy w dole setki z 900 apartamentów, 37 kondynacji biurowych, restauracji i licznych innych atrakcji. Po kilku chwilach jesteśmy na 125 kondynacji. Nie jest to jednak najwyżej położony taras widokowy na świecie. Można wjechać jeszcze wyżej na 148 piętro na wysokości 558 metrów, gdzie przywitają nas kelnerzy z kawą i ciastkami. Jednak i stąd ze 120 piętra można podziwiać te ogromne wieżowce. Schodzimy piętro niżej. To jest rekordowy, najwyżej położony otwarty taras świata. Burj Khalifa jeszcze przed ukończeniem jego budowy został okrzyknięty najwyższą lądową konstrukcją budowlaną, jaką kiedykolwiek wzniesiono. Co ciekawe, tytuł ten odebrał masztowi radiowemu w Konstantynowie, znajdującego się w Polsce, który miał 646 metrów wysokości i uległ zniszczeniu w 1991 roku. Jesteśmy teraz ponad pół kilometra w górze. Pod naszymi stopami na sztucznie utworzonym jeziorze słynne tańczące fontanny, które akurat nie tańczą, bo odpoczywają przed wieczornymi pokazami. Nasz Pałac Kultury, liczący 231 metrów, wyglądałby tutaj jak okruszek. Drapacz chmur w Dubaju wystrzelił w górę na 829 metrów. Także drugi obecnie najwyższy wieżowiec globu, chińska Shanghai Tower, o wysokości całkowitej 632 metrów, dorasta mu co najmniej do pach.
Czas na powrót na ziemię. A to jest chyba największy na świecie sklep ze słodyczami. A teraz jedna z największych atrakcji Dubai Mall. Gigantyczne akwarium i zoo obejmujące zwierzęta mocno zaprzyjaźnione z wodą. Ściana z akrylu, przez którą można oglądać mieszkańców akwarium, ma 33 metry szerokości i ponad 8 metrów wysokości i aż 7,5 cm grubości. Ambitnym właścicielom zależało na jeszcze większej. Niestety to przerosło możliwości techniczne producentów. Jak to bywa z rekordzistami, nie obeszło się bez problemów. Imponująca konstrukcja zaczęła przeciekać. Drobny przeciek poskutkował zamknięciem sklepów i ewakuacją całego mola. Na szczęście problem zażegnano, a my chyba możemy bezpiecznie ruszyć do podziwienia cudów podziemnego świata. Nieustannie robimy nowe zdjęcia i kolejne minuty filmu. Bez wątpienia jedną z największych atrakcji akwarium jest długi na 50 metrów podwodny tunel. Widok morza z perspektywy morskiego dna zachwyca wszystkich. Dosłownie na wyciągnięcie ręki możemy zbliżyć się do rekinów i płaszczek, które z dołu wyglądają jak przybysze z kosmosu. Naprawdę wygląda to niezwykle. Akwarium ma imponujące 51 metrów długości, 20 metrów szerokości i 11 metrów wysokości. Za akrylową ścianą pływa ponad 300 rekinów i płaszczek. Wszystkie rekiny mają wszczepione chipy i są przez cały czas monitorowane. W wodzie o stałej temperaturze 24 stopni całkowitą ilość ryb można liczyć w tysiącach. Ponad pół godziny pokonujemy 50-metrowy tunel. To rekord, który nie trudno pobić patrząc na otaczające nas obrazy. Idziemy na wyższy poziom. Podczas zwiedzania przejdziemy przez 3 strefy ekologiczne. Las deszczowy, skaliste wybrzeże i żywy ocean, w którym prezentowana jest cała różnorodność zwierząt wodnych. Można stać tutaj godzinami i przyglądać się na zabawę z piłką. Oh my god. Look at it. It's trying to kiss you. Wielką atrakcją cieszą się zabawne pingwiny. Trafiliśmy akurat na porę ich karmienia. Ponad godzinę już jesteśmy tutaj w zoo. Pora ruszyć na dalsze zwiedzanie Dubaju. Tutaj znajduje się najnowsza atrakcja Dubaju, czyli Muzeum Przyszłości.
Muzeum zaskakuje swoim futurystycznym kształtem. Pokryty jest cały stalą i szkłem. Imponująca fasada muzeum wyróżnia się dzięki zastosowaniu arabskiej kaligrafii, która pełni również rolę okien. Zaprojektowany przez emirackiego artystę Matara Villaheya. Na fasadzie widnieją 3 cytaty. Jeden brzmi: przyszłość należy do tych, którzy potrafią ją sobie wyobrazić, zaprojektować i zrealizować. Nie jest czymś, na co czekamy. Musimy ją sami stworzyć. Muzeum Przyszłości zostało ogłoszone przez National Geographic jednym z 14 najpiękniejszych muzeów na świecie. Nie wiem, dlaczego to nazywa się muzeum. Muzeum to kojarzy się raczej z zabytkami, gablotami, a tutaj mogą Cię zabrać nawet w kosmos przyszłości, na stację orbitalną wkoło Ziemi. Lecimy w kosmos. Jesteśmy już nad Dubajem. Muzeum Przyszłości zostało otwarte 22 lutego 2022 roku. Obiekt pokazuje, jak społeczeństwo może zmienić przyszłość w przyszłych dziesięcioleciach dzięki rozwojowi technologii. Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to view now. Isn't she beautiful? OSS Hope now has control of our final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. Po paru minutach lotu dokujemy do stacji orbitalnej. Idziemy teraz pozwiedzać stację. This is a 3D model of OSS Hope. Aya will be leading the orientation in Arabic and English as to why this OSS. But it's most important is as the command center. Koniec wycieczki po niesamowitej stacji orbitalnej. Teraz wracamy już na Ziemię. Jeszcze tylko rzut oka na Dubaj w przyszłości i wracamy na fontannę do Dubai Mall i czekaliśmy, jak się trochę ściemni, bo wtedy fontanna wygląda najpiękniej. And we are now attempting to use more public transportation since we now have the Hyperloop. Now the Hyperloop connects all the Emirates together. Wychodzimy i wyjść nie możemy. Co chwila jeszcze nas spotykają jakieś następne atrakcje. I tak sobie wyobrażają szejkowie naszą ziemię za kilkadziesiąt lat. Because it's like a viewing point. It's the windows, yeah, and it has to be outside.
Astor Junction. You can see that. Wracamy ponownie do Dubai Mall, tam gdzie znajduje się fontanna. Przejazd nam zajmie około 9 minut, dystans 3,2 km. Także zaraz tam będziemy. Because 4 doesn't actually count as building, so we're building. To tylko Google Map nam pokazało, że będziemy jechali 10 minut, ale przy dubajskich korkach podróż nasza się znacznie wydłużyła. Także aż doczekaliśmy się pięknego zachodu słońca. Trzeba przyznać, że budynek, który stał się symbolem Dubaju, robi wrażenie, a jego 829 metrów wysokości przytłacza wszystkie budynki w sąsiedztwie. Fontanna została uruchomiona w 2009 roku. Jest usytuowana u Burj Khalifa Lake, która zajmuje teren 30 hektarów. Jej strumienie wody strzelają na wysokość 154 metrów. Fontanna ma długość 275 metrów i składa się z 5 okręgów o różnych rozmiarach i 2 głównych łuków. Fontanny zostały zaprojektowane przez Veth Design, kalifornijską firmę odpowiedzialną również za fontanny przy jeziorze Bellagio hotelu Las Vegas. Została oświetlona 6600 światłami i 25 kolorowymi projektorami.
No i to wszystko na dzisiaj z Dubaju. Pora wracać do domu. Czeka na nas kierowca, który zabierze nas do resortu. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i oczywiście na kolejne filmy. Na razie, bye bye.